Dzisiejszy pomysł to scrap, a nie deku, ale gdy zobaczyłam przepiękny papier od ITD Collection, po prostu nie mogłam się powstrzymać. Wzór chyba znany, bo występuje także na papierze ryżowym i już od zeszłego roku robicie z nim przepiękne bombki. Więc jeżeli Wam się podoba taka skrapowa bombeczka 3D, to zapraszam na film. Całość oparta jest na plastikowym medalionie o średnicy 12 cm. Narysowałam kółko i wycięłam środek, ale to wycinanie nie poszło mi tak łatwo jak myślałam, bo ta bombka zrobiona jest z bardzo porządnego plastiku. A użyty przeze mnie zestaw papierów do skrapa prezentuje się tak. Mignę Wam tylko tymi papierami, bo pod filmem zrobię link do produktu i tam można dokładnie obejrzeć, jak się prezentują kartki z prawej i lewej strony. Farby akrylowe, kolor niebieski, zielony i czarny. Po wymieszaniu powinien pasować do kolorystyki papierów skrapowych, a jeżeli nie będzie pasował, no to cóż, będziemy sobie jakoś z tym radzić. Pomazana tymi kolorami bombka wygląda tak. A teraz zastosuję efekt szronu i naprawdę nie ma znaczenia, które z tych dwóch preparatów wybierzecie. Są bardzo podobne, a po posypaniu brokatem po prostu identyczne. Brokat taki normalny, biały. A do malowania przyda mi się wyskubana gąbeczka, która maluje co jakiś czas. Najlepiej w ten sposób wyskubać jakąś starą i wyjechaną gąbeczkę, dając jej w ten sposób drugie życie. Na gąbeczkę nakładam nie za dużo preparatu i jak widzicie nie dociskam jej do bombki, żeby malowała nie wszędzie. Jeszcze na mokro ten zestaw szronowych plam posypuję grubo brokatem. Ile się złapie, tyle się złapie, resztę strzepuję do talerzyka i z powrotem daję do pojemniczka. Oszroniona bombka sobie schnie, a ja zabieram się za wycinanki. Ten zestaw papierów skrapowych daje mnóstwo możliwości. Zwierzątka powtarzają się w różnych konfiguracjach na kilku papierach. Wycinam liska i sowę, ale nie robię tego dokładnie. Zwierzątka wycięte są z białym dystansem. W środku bombki w tle za zwierzątkami umieszczę kółka. Można użyć takiej już przygotowanej do tego grafiki, ale jeżeli wytniecie kółko z takiego ogólnego rysunku, to także będzie wyglądało świetnie. Zwykły pędzelek gąbkowy i tym samym zestawem kolorów, którym malowałam bombkę, przyciemnię brzegi kółeczek. Jeżeli nie macie pędzelka gąbkowego, to możecie użyć takiej zwykłej, najtańszej myjki do naczyń. Sprawdza się do tego zadania całkiem dobrze. Ostatnim elementem, który wycinam z papieru do skrapa, są bukiety kwiatów. Jak pamiętacie ze zdjęcia początkowego, ozdobią one przód bombki, w ten sposób. To jest zwykły kartonik, potnę go i będzie mi służył jako dystans do wklejania elementów do bombki. Przygotuję także gazy, bo postrzępiona gaza w takich pracach świątecznych wygląda świetnie. Kartoniki sklejam, bo to od Was zależy, jak duży dystans zastosujecie przy sklejaniu swojej pracy. Środkowy obrazek obklejam gazą. W pracach świątecznych wprowadza super nastrój, wygląda trochę jak śnieg, a troszkę jak mgła. W ten sposób postrzępiona ma fajne rozmazane kontury, po prostu drobiazg, a robi bajkową atmosferę. A teraz przedstawię Wam 3 świetne śniegowe preparaty. Płatki Galaxy oraz 2 rodzaje śniegu sypkiego. Te preparaty mają 2 olbrzymie zalety. Po pierwsze są leciutkie i nie obciążają naszych prac, a po drugie nie starzeją się i nigdy nie wyschną. Za rok odkręcacie ten słoiczek płatków i dadą, płatki jak nowe. Płatki ze sobą dokładnie wymieszałam. Jako kleju najlepiej użyć jakiegoś preparatu w konturówce. Może być na przykład lakier 3D albo krystaliczny lód. Ja użyłam tego drugiego, bo nawet jeżeli później będzie mi gdzieś prześwitywał między płatkami, to i tak pasuje mi do koncepcji całej pracy. Wypaćkane brzegi płatkami prezentują się tak. Odrobinę płatków dodam jeszcze w środku. Co się przyczepi, to się przyczepi. Poza kamerą kawałek gazy pofarbowałam farbą akrylową na granatowo. Teraz wszystkie elementy mam już przygotowane, a płatki przyklejone do brzegów bombki wyschły. A do sklejania jak zwykle używam kleju na gorąco. Granatową pofarbowaną gazę użyłam jako tło kwiatków. Bałam się, że bez tego akcentu kwiatki zleją mi się ze zwierzakiem w tle. A to są różyczki z tiulem, bardzo je lubię, są tanie i w zimowych pracach wyglądają znakomicie.
Taki zestaw różyczek kosztuje niecałe 3 zł, a zobaczcie jak pięknie wyglądają, po prostu robią robotę. Bombka z sową powstała dokładnie w ten sam sposób, więc nie zabiera Wam czasu, po prostu inne zwierzątko i inne kwiatki. Zawieszki pomalowałam farbą akrylową, żeby pasowały mi do całości. I teraz występuje mój ulubiony problem, czyli którą kokardkę wybrać. Pół godziny grzebania w szufladzie, żeby ostatecznie zdecydować się na taki właśnie zestaw. Jak to powiedziała pani Szymborska, oczywiście, że mam większe problemy, ale to jeszcze nie powód, żeby nie mieć mniejszych. Listę wszystkich artykułów, które użyłam w filmie, zamieściłam pod spodem, czyli w opisie tego wideo. Dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.